Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Marzy & Grey naokoło. My uwielbiamy jeździć na rowerach, śpimy na dziko, po lasach, w namiotach, w hamakach. Za nami jest MSR Timtheim 2 we współpracy od firmy Packer. Namiot ten towarzyszył nam podczas wyprawy rowerowej, którą nazwaliśmy Vanoga Slow Race. Do tych filmików oczywiście serdecznie Was również odsyłamy, gdzie pokazujemy swoją radość z uczestniczenia w tej wyprawie, swoje trudy oraz między innymi jak sprawował nam się namiot jako system spania i jako miejsce, w którym spędzaliśmy czas od tej kwestii praktycznej. Natomiast dzisiaj jest to film techniczny, w którym Wam pokażemy, jak się ten namiot rozkłada, jak się go składa, ile waży, jakie są jego wymiary, całą tą powierzchnię sypialnianą, od środka, wszystkie jego jakieś takie fajne rzeczy techniczne. Oczywiście, żeby Was nie zanudzić tymi wszystkimi informacjami, zadbamy o to, żeby film został pokazany jak najciekawiej, również z przebitkami z naszych wypraw. Dziś ja bardziej w roli operatora kamery, natomiast Grey w roli redaktora prowadzącego. Zapraszamy do oglądania. Zaczynamy! Tak wygląda spakowany namiot MSR Timtheim 2. No i zanim go rozpakuję, to go zmierzę. Zobaczymy, ile ta duża 2 ma w szerokości i w długości. Tu, gdzie jest ściągnięte, tak żeby go skompresować, w tym szerokość jest 20 cm, więc tyle, co podają od producenta, i długość jego jest 56 cm. Na oko się zgadza. Gra. Dobra, te paski, co tutaj są, one są mocno, można dociskać tak, żeby go jeszcze bardziej skompresować. No ale w miejscach, gdzie paska nie ma, to jego szerokość jest ciut większa, nie 20, a 22 cm. Dobra, odpinamy. Worek odpinany jest nie od góry, czy jakby tak od, nie wiem, od pionowej strony, tylko od szerokości. Jest do niego większy dostęp. I to jest fajna sprawa później przy składaniu, bo jego wcale nie trzeba składać w kosteczkę, tylko wystarczy go zwinąć, zacisnąć worek i skompresować. To jest bardzo fajna sprawa, ale to później na koniec, jak będziemy go składać, to Wam pokażę. Rozkładamy namiot. Możliwości są 3. Pokażę Wam wszystkie. W pierwszej kolejności będę chciał pokazać, jak rozkładam podłogę, która jest po całej długości namiotu, czyli pod sypialnią i w przeciągu. To jest zarąbista sprawa, mieć podłogę w przeciągu, bo nie ma tam błota, nie ma mokrej trawy, to się ceni. I to jest pierwsza opcja taka, że rozłożę tą podłogę i ta podłoga będzie mi wyznaczać miejsce, w którym chcę postawić ten namiot, nie? Ten namiot jest długi, ma 3,32 cm. Tu akurat jest w miarę prosto i komfortowo do rozbicia tego namiotu, ale gdybyśmy go chcieli bardziej skamuflować, być przy jakichś krzakach, no to 3 metry wizualnie sobie wyobrazić, że ten namiot się tu zmieści, może przysporzyć kłopotów takich, że się okaże, że jednak trochę tego miejsca brakuje. Więc zaczynając od podłogi, wizualnie sprawdzamy, czy on się nam po prostu po długości zmieści. Zanim tą podłogę rozwinę, uprzątnę tutaj trochę te szyszki, patyki, żeby oszczędzać podłogę tak, żeby czasem jej nie przedziurawić, nie uszkodzić. Z racji tej, że to nie jest namiot samonośny, czyli że jak sobie go otworzycie i sobie możecie przestawiać w dowolne miejsce, najpierw trzeba wiedzieć, gdzie chcemy ten namiot położyć. Dlatego jest przygotowane podłoże od szyszek i od tych patyków. Zanim rozłożę jeszcze podłogę, chcę Wam powiedzieć, tym materiałem od podłogi są wyraźne
dwie strony, czyli prawa i lewa. Tu mamy zwykłą górę jakby, materiał taki mocowy, a od spodu mamy powlekane, jakieś gumowane impregnat z podklejanymi szwami wzmocnionymi na końcach. I jak sobie go rozbijam, zapraszam bliżej do mnie Marzenka, to najpierw po prostu te dwa rogi sobie pierwsze naciągam z tej strony, znaczy wbijam w śledziki po to, żeby później od tamtej strony naciągnąć go, nie? Dwa kolejne śledzie. I rozciągamy namiot. I teraz tak, zauważcie teraz, że pada deszcz. Rozkładając ten namiot i zaczynając od podłogi, narażamy tą podłogę, żeby dostawała się na nią woda. Możemy to zrobić inaczej. Możemy rozbić najpierw tropik i później tą podłogę wsunąć pod namiot, ale jeżeli chcecie zrobić tak jak mówiłem, żeby wyznaczyć sobie teren, w którym wizualnie patrzymy, jak będzie wyglądał długość tego namiotu, to ta podłoga jak będzie mokra i później na nią nałożymy tropik i pod tropikiem będzie sypialnia, to nie przeszkadza. Ale przeszkadza cross, który właśnie jedzie. Do meritum. Teraz w tym deszczu moknie ta podłoga. Jak rozłożę na niego tropik, w którym będzie już schowana sypialnia, sypialnia ma podłogę też nieprzemakającą. Więc nawet jeżeli ta podłoga będzie lekko mokra, do sypialni woda się nie dostanie. Ciach. Mogę wyciągnąć teraz sam tropik. Jeżeli pada deszcz, sypialnię mam dalej schowaną w worku, który też jest odporny na wodę. Odporny jest na wodę i nie przemaka. Więc rozkładam ten tropik na podłodze. Tropik sobie może być już teraz położony na deszczu, bo on jest nieprzemakalny oczywiście. I w drugiej kolejności muszę rozłożyć, wyciągnąć kijki, żeby postawić tropik, pod którym się schowamy zaraz. Teraz tak, rozkładając kijki, zobaczcie, kijki są teleskopowe i w ten sposób się ze sobą łączą, bo w środku jest gumka. Jak będziemy wpychać teraz ten kijek tunelem do tropiku, to wpychamy w ten sposób, żeby pchać kijki teleskopowe, a nie ciągnąć. Bo jeżeli się one zaciągną, to mogą tam wciągnąć do środka troszkę materiału i będzie gorzej po prostu wtedy go rozbijać. Zapraszam do pokazywania, jak wkładam do tunelu. Teraz tak, tunel, ciach. Teraz tak, z tej strony bierzemy sobie taśmę, w której mamy wbite takie dziury, kółeczka metalowe, które sobie zatrzymujemy ten koniec i tamtą stronę będziemy teraz naciągać. Ciach i kółeczka. Jeden rozbity, znaczy jeden teleskop włożony. Lecimy z drugim. I do tunelu. Ciach. Z racji tej, że Marzenka jest operatorem kamery, to musi trzymać dobrze kamerę, nie będzie mi pomagać w montowaniu tego namiotu. A to też pokazuje, że ten namiot można go rozbić
samemu. Ciach. Dobra, jak mamy włożone 2 teleskopy w nasze tunele, to żeby go postawić, musimy najpierw wziąć go, przymocować z jednej strony 2 śledziami, mniej więcej tak, żeby wiedzieć, jak ta podłoga idzie. Czyli nie może być podłoga wystająca poza obrys tropiku, ponieważ kiedy będzie deszcz padał, to po tropiku będzie spływała woda, będzie się zbierać po prostu na tym materiale i będziecie czuć wodę po prostu, że jest pod spodem, więc on musi być zasłonięty. Ciach. Jedna strona i druga schowana. Stawiamy go do góry, naciągamy, ciach. Zapraszam na zbliżenie. I teraz ciągnąc ten namiot, żeby był cały czas napięty i żeby podłoga nie wychodziła poza obrys tropiku, naciągamy i wbijamy w ziemię. Ciach. I tu mamy drugą opcję do ciągnięcia. I teraz tak, mamy wbite 4 śledzie po 2 stronach, nie? Tamto, żeby blokowało przy naciąganiu go, i tam, żeby ten cały tropik już stał. Ta konstrukcja pozwala już schować się przed deszczem. Ten deszcz akurat był przelotny. Zapraszam zobaczyć do środka, jak wygląda tunel. Zobaczcie, że podłoga nie wystaje nigdzie poza obrys tropiku. No i zapraszam do środka. Zanim naciągnę jeszcze te linki wszystkie, żeby go po prostu dobrze ponaciągać, żeby był dobrze naprężony, to i tak pokażę wam ten środek po prostu. I teraz zobaczcie środek. Daj kamerkę, Marzenka. W środku stoi woda na tej podłodze, którą rozwijałem. Można zrobić tak, żeby najpierw rozbić ten tropik i później tą podłogę sobie rozciągnąć od środka, żeby nie zrobić sobie takiego syfu, jak teraz się właśnie wydarzył. Ale robiliśmy po prostu to na live, na żywioł. Deszcz nas w tym momencie trochę zaskoczył. I teraz tak, do tego środka ta podłoga, jeżeli jest nawet mokra, można trochę tą wodę tam sobie strzepnąć, żeby nie stały takie kałuże. Podwieszamy sypialnię i zaraz wam pokażę jak. Dobra, włażę do środka i te kałuże, które tutaj są teraz, które powstały przez to, że zacząłem od podłogi, a nie od tropika, bo chciałem wam pokazać, jak najpierw rozbijam w terenie, żeby zobaczyć ten zarys tego całego, długość tego namiotu. To pokażę wam, żebyście widzieli wszystko, co tu robię. Jest woda, którą będę chciał strzępnąć na boki. Marzy, weź tutaj, przytrzymaj kamerkę. Po prostu na boki to pozrzucam, tak żeby nie było kałuży. I na tą mokrą podłogę położymy po prostu sypialnię. I zobaczymy, czy będzie po prostu przemakać. Żebyście uwierzyli, że ta sypialnia, która ma nieprzemakalność na poziomie 3000 ml na słupa, na metr kwadratowy słupa wody, że nie przypuści tej wody. Dobra, z grubsza woda strzepnięta. I teraz
sucha sypialnia. Która czekała w worku. Będę ją podwieszał. Tylko teraz tak, ten czerwony materiał, on jest z takiego samego materiału jak tamta czerwona podłoga, która jest rozciągnięta pod całym namiotem, czyli 3000 nieprzepuszczalność, wodoodporne, a to białe też jest zaimpregnowane i też jest taki splot, który nie pozwala przedostać się wodzie do środka i będzie po niej spływał, to wam później pokażę. I go montujemy. Zapraszam. Z jednej strony mamy okienko małe, czyli do wentylacji na tym końcu, a na drugim końcu jest wejście do sypialni. Więc wchodzimy do środka tym mniejszym okienkiem, bo idzie do końca, nie? I teraz tak, zrobimy, żeby ten biały materiał nie dotykał tej mokrej podłogi, bo po co? Ma się pobrudzić i pomoczyć. I teraz zobaczcie, na końcu tej sypialni, którą będziemy podwieszać, są linki, paski, na których są klipy takie, które się będzie przypinało na rogach tego tropiku, tam na samym końcu. I te punkty naciągania tej podłogi są tam na samym końcu, tutaj jeden po tej stronie, drugi za mną i przy wejściu są kolejne dwa, czyli razem jest ich 6. Na tych takich gumkach, jakby takich listwach, które pewnie zauważyliście, jak Gray rozkładał. Ciach, jeden, drugi. Chodź Marzenka, bliżej, musisz pokazać to. Zapraszam Cię, żebyś weszła i pokazała bliżej. To są te klipsy, które po prostu one są odpowiedzialne za to, żeby podłoga w namiocie, może trzymaj tę kamerę. To są te klipsy, które są odpowiedzialne za to, żeby podłoga nie latała po całym namiocie, nie? W środku. Teraz tak, tu mamy kolejne klips. Ciach. I z tej strony kolejny. Poczekaj Gray, bo właśnie chciałam zwrócić uwagę, że one się znajdują właśnie na poziomie tych gumek, tych jakby takich listw, tak? Które one nie są gumki, to są taśmy, które... Taśmy, żeby je było łatwo zlokalizować, no tak? właśnie. Ciach. I jedziemy. Zobaczcie teraz ekstremalne warunki, w których rozbijam ten namiot, żeby pokazać, jak rozbija się po prostu namiot w terenie. Nie na polu namiotowym, gdzieś po prostu, gdzie wszystko jest ładnie, czysto, pięknie i ładnie. Dobra, i teraz tak, jak mamy te 4 punkty tam rozbite, to teraz podciągamy sobie sypialnię takimi gumeczkami i kółkami. Zapraszam bliżej, Marzy. Taka gumka z takim kółeczkiem, która jest aplikowana do środka na taki dzyndzel. Przewlekamy i podwieszamy sypialnię pod tropikiem w środku. Ciach. Ciach. Czekaj, to zrób troszeczkę wolniej, dobrze? Żeby to było widać, jak to... O, dobrze. Ciach. I tu zostało jeszcze jedno. Naciągnięte. Teraz wychodzimy do przedsionka. Zapinamy ostatnie 2 klamry, czyli tą tutaj z tej strony i tą 6. po przeciwnej. I teraz podnosimy sypialnię już na maksa do góry. Ciach po bokach. I tu zostały ostatnie 2 mocowania. Zapraszam bliżej. Ostatnie kółko. I zobaczcie teraz do środka sypialnię. Sypialnia jest położona bezpośrednio na tej podłodze, mokrej podłodze.
i ona widać, w środku widać, że ta woda tam gdzieś jest pod spodem, ale to nie oznacza mokry materiał w środku. Zresztą na wyprawie wielokrotnie tego doświadczyliśmy i zawsze namiot w środku był suchy. O czym się przekonacie na naszych filmach. Tak, będą przebitki też w tym całym filmie technicznym, w którym będziecie widzieć, jak wyglądało to naprawdę już w terenie podczas wyprawy. Namiocik stoi, sypialnia w środku. Zamknąłem go zamkiem od zewnątrz po to, żeby go teraz podociągać prawidłowo. Prawidłowe dociągnięcie całego namiotu. Raczej możecie to robić, ale nie musicie w sytuacji, kiedy wiecie, że pogoda będzie dobra. To po prostu stoi na 4 szpilkach, na tych 4 śledziach i wystarczy. Ale gdy ma padać całą noc, cały dzień, ma być wiatr, no to lepiej sobie go pozabezpieczać, podociągać. I teraz tak, system naciągania tych linek jest ponoć tak skonstruowany, tak wymyślony przez firmę MSR, że on ma być bardzo mocno, dobrze odporny na wiatr. Z wiatrem jedna sprawa, którą wyczytałem, którą muszę Was poinformować, to jest to, że jak wiecie, z której strony wieje wiatr, to musicie się do niego ustawić tym namiotem prostopadle, żeby wiatr dmuchał w tą stronę. I jak on będzie dobrze ponaciągany, on będzie pracował tak, że nic nie powinno mu się stać. Czemu ma nie stać równolegle do wiatru albo dziobem? Nie wiem. Chociaż też uważam, że powinien wytrzymać te wiatry. W Warszawie nie ma zbyt dużych wiatrów. Musielibyśmy czekać na specjalną burzę z jakimiś mocnymi zawirowaniami, żeby go wytestować. Jak będzie kiedyś przy okazji, to pokażemy na wyprawie. Dobra, naciągam linki, żeby ten namiot lepiej, stabilniej sobie stał. Ciach. Te śledziki, które służą do mocowania, to nie są szpilki, to są śledzie. Tak jest nazwane to w internetach, w opisach tego namiotu. Ten śledzik jest, zobaczcie, 3-skrzydełkowy. On ma za zadanie lepiej trzymać się podłoża i zapobiec temu, żeby się jakoś samoistnie wyciągał. No jeżeli podłoże będzie mega luźne i będzie to sam piach, no to może się wysunąć, ale w twardym podłożu powinien być mocno zabezpieczony. Rzecz, która mnie denerwuje troszkę w tym szpilce, to jest to, w tym śledziu, sorry, w tym śledziu jest góra, która nie ma żadnego gumowania, jest to aluminium i przy wbijaniu go na w podłoże ręką, no ona kaleczy trochę, nie? Bo jest to takie cienkie, on w ogóle waży tylko 13 gramów jeden śledź, więc lepiej sobie go dociskać delikatnie stopą, butem, chociaż wiem, że nie powinno się tak robić, bo można go wykrzywić. Za to wyciąganie bez problemu, do każdego śledzia jest taka pętelka, która, to jest sznureczek, to jest sznurek. To jest ten sam sznurek, który jest linkami, którymi są przymocowane linki do naciągania namiotu. Do naciągania namiotu. Bo linka, która tutaj jest na boku, ma taki specjalny system luzowania i naciągania tej linki, gdzie ona sama się blokuje, nie? Czyli jak ją dajemy w ten sposób, to można przyciągać swobodnie, a żeby zacisnąć, to po prostu wciskamy ten sznurek tutaj i on się trzyma i później się nie będzie przesuwał. Takie zabezpieczenie. Ale trochę go bardziej poluzujemy, żeby mieć większe pole manewru przy naciąganiu. 4 linki odciągowe przy każdym tunelu, przy którym jest przeciągnięta teleskop, czyli szkielet namiotu, w 2 punktach, żeby bardziej po prostu dociągać, a nie tylko w jednym. Ta cała siła naciągania się równoważy na 2 punktach. I teraz fronty. Poluzujemy.
Zobaczcie, on się w ogóle sam zacina, nie? I już się zacięło teraz w tym momencie. Muszę wziąć, odciągnąć tę linkę trochę z tego, żeby ją na luzaku przesunąć. Jak zrobię tak, ona sama się tak praktycznie tam wciska w ten plastik i nie pozwala dalej jechać. Pasy bezpieczeństwa w aucie. Tak, zacina się samoistnie. Dobra, mamy tak. I teraz tak, dziób, z tamtej strony jeszcze jedno naciągnięcie. I teraz tak, w zestawie są jeszcze dwie linki w woreczku, które tutaj dostaliśmy. Dwa takie dodatkowe zestawy linek. Mogą służyć one jako zapasy, tak mi się wydaje. Albo tutaj jest jeszcze jeden punkt, w którym można zastosować tą linkę do naciągnięcia. Czyli tutaj i po drugiej stronie ten sam. Te punkty mocowań wszystkie są z elementami odblaskowymi. Każdy tutaj ten materiał jest odblaskowy. Linki, które tutaj są, też są przewlekane odblaskami. O tyle to jest fajne, że idąc w nocy z latarką możecie zobaczyć swój namiot, jak tam błyszczą te punkty. Z jednej strony spoko, z drugiej, gdybyśmy chcieli, tak jak my, bunkrować się w lasach tak, żeby nas nie było widać, no to jak ktoś sobie będzie świecił po krzakach i coś tam patrzył, czy ktoś się coś nie ruszał, czy na przykład my, to te punkty mogą nas zdradzić. Czyli będzie widać, że coś tam gdzieś się błyszczy i coś tam może kogoś zainteresować. Więc my w ogóle chcemy jeszcze te taśmy zamaskować, żeby ich nie było po prostu widać, żeby były odblaskowe w lesie. I zostały jeszcze dwa punkty mocowania, które są też bardzo ważne. Nawet nie wiem, czy nie ważniejsze niż te linki, bo to są te punkty. Tutaj na środku samego namiotu jest odciąg, który trzeba zaaplikować, ponieważ on jest odpowiedzialny za to, że jest odciągnięty materiał tropikowy od sypialni. W sytuacji, kiedy jest mocny deszcz, naprawdę dużo go pada, to lepiej, żeby ten namiot i tropik trzymał się z dala od sypialni. Po prostu. Chciałem tutaj powiedzieć o rzeczach związanych z dociągnięciem, czyli mamy tak, linki mamy porozciągane, boki namiotów przy sypialni też i jeszcze jakbyście chcieli mega dopracować, doprecyzować naciągnięcie, to zobaczcie, tutaj jeszcze mamy przy tych końcach na taśmach, tu gdzie jest wbity śledź, można jeszcze taśmą dociągać i naciągać cały ten tropik jeszcze bardziej. Tak samo z tej strony, zobaczcie. Żeby bardziej to przylegało do podłoża, tak? Bardziej do podłoża, żeby był bardziej naciągnięty, żeby nigdzie nie było jakichś takich falowań, tylko żeby był naprawdę taki napięty, który będzie ładnie przyjmował krople deszczu, które mają spływać z tego tropiku. Jeżeli chodzi o naciągnięcie też tej sypialni, co tutaj Gray wspominał na środku, no to samo robimy też z drugiej strony. Tak, tutaj teraz dociągnięcie jeszcze. Uważam, że namiot jest całkowicie rozbity, naciągnięty. Teraz można wejść do środka i używać go, szykować się do spania, czy nie wiem, do obcowania sobie w tym namiocie. Za chwilę widzimy się w sypialni. Wchodzimy do środka namiotu, do sypialni i zrobimy mały eksperyment. Ręcznik papierowy, 2 kawałki. To, co tam w środku się działo, widzieliście. Jedynie strzepnąłem ręką wodę i nic nie wycieraliśmy. Jeden suchy kawałek papieru. Pokażę wam, jak wygląda, jak jest mokry. Tak wygląda mokry.
Czyli z tej podłogi, która jest w przeciągu, która nie była wycierana. Ona oczywiście pojedzie z nami do domu ze śmieciami. Druga, która jest sucha. Wchodzimy do sypialni. No widać przebitki tej wody. Widać przebitki tej wody. To jest suchy papier. To jest ten mokry, który był No to było z przeciągu, ale dobra, zobaczcie jak wygląda suchy, jak wygląda mokry. I zobaczcie jeszcze dodatkowo jeszcze jeden suchy wydarty z rolki. Jest to kłódko. Mimo to, że pod spodem jest woda. I zobaczcie, podnoszę teraz sypialnię. Suchy ręcznik. Zbiera wodę. I lekko mokrawy wygląda w ten sposób. A suchy wygląda tak. Wchodzę głębiej, żeby nie było, że tylko na samym początku. Susza. Mimo to, że sypialnia jest usytuowana na mokrej podłodze, która była rozbijana w czasie deszczu. Aczkolwiek jak będzie padał deszcz, nie rozbijajcie najpierw podłogi, tylko postarajcie się rozwinąć najpierw tropik, później pod ten tropik, jak już będzie rozłożony, wsuwacie suchą podłogę, bo nie jest później taka usyfiona, ubłocona i nie jesteście po prostu, no bo jak rozbijecie sam tropik, to w środku będzie błoto, będzie igliwie, syf, będzie piach, ale jak na niego położycie później suchą podłogę, to już jest totalnie bardzo fajna sprawa, tak? My w tym momencie mamy troszkę syfik. Co Marzenko chcesz powiedzieć? No zgadzam się z tą, no chyba, że w sytuacji, tak jak wspomniałeś na wstępie filmu, jak my też praktykujemy, że jeżeli do końca nie jesteś przekonany, czy ten namiot na pewno się zmieści, no to dobrze sobie po prostu zrobić taką miarkę tą podłogą, tak? Zgadza się. Zaznaczyć po prostu teren. Nie? Dalej zostajemy przy temacie sypialni. Włożyliśmy tam do środka nasze materace, które mają 1,95 m. To są decathlonowskie materace. Chodźcie je zobaczyć, jak one wyglądają w środku. I znowu posłużę się miarką, żeby wam pokazać, jak ta sypialnia jest duża. Idziemy. Proszę. Sypialnia z włożonymi materacami. Materace są dopchnięte do samego końca, jak tylko można je dopchnąć w tym namiocie. Marzenka, trzymaj. I teraz tak, rozwijamy miarkę i patrzcie, jakie tu się dzieją cuda, jeżeli chodzi o powierzchnię spania. Nawet bym powiedziała, że to są fakty. Dobra, sypialnia rozbita, do samego końca. znaczy centymetr rozciągnięty do samego końca i mamy około 235 cm. No, żeby nie było, że przesadzam, 235-236 cm, czyli 2,36 cm długości ma sypialnia. A szerokość? Szerokość, zaraz pokażę, znaczy, po szerokości sami zobaczcie, jak to wygląda. Materace Środek, są przy krawędziach? tak, przy krawędziach są, do samego końca, do samego boku dociśnięte. Po środku możemy mieć ala stół na ziemi, czyli możemy sobie tu postawić spokojnie kawę, czy coś sobie po prostu, nawet można sobie swobodnie grać, nie wiem, w karty czy w szachy. Albo można po prostu dać bliżej siebie tak? I każdy ma z boku jeszcze swoją jakąś tam przestrzeń na jakieś swoje graty, tak? Ja trzymam swoje jakieś latarki, szpej związany z nagrywaniem. Ja też mam swoją latarkę. To Tak. też tam trzymam. Zgadza się. Tak, ale chodzi generalnie o to, że w nocy można się do siebie przytulić. Tak, i zobaczcie teraz po szerokości, tylko muszę wejść do środka. I zrobimy w miejscu, w punkcie szerokości. Mamy 140 cm. To czekaj, graję. Tak. Przepraszam. 140 cm szerokości sypialni w namiocie. Dobra, dalej jesteśmy w tej sypialni. Teraz ta przestrzeń, która tutaj jest, czyli namiot jest dociśnięty tam do końca,
tutaj mamy, zobaczcie, od głowy do wyjścia z sypialni jest 40 cm na wrzucenie sobie, nie wiem, swoich ciuchów, piżamy, jakiegoś drybaga. Czegoś takiego najpotrzebniejszego, Najpotrzebniejsze czego rzeczy, nie bo chcemy oczywiście trzymać w przedsionku. tak, bo w przedsionku trzymamy sakwy, buty, nie wiem, jakieś rzeczy, które są mokre, które nie chcemy brudzić sypialni. No wszystko, co jest nam niepotrzebne w środku, zostaje w przedsionku, od tego jest przedsionek. Zapraszam Marzenka do środka jeszcze. Daj mi teraz kamerkę. Teraz zobaczcie, tu przy wejściu mamy siateczkę z jednej i z drugiej strony przy głowach. To też zależy, gdzie chcecie mieć głowę śpiąc, bo może być tak, że głowę macie przy wyjściu, albo macie głowę na końcu. To jak sobie chcecie. No i teraz tu mamy jedną kieszeń. Tam na samym końcu, ja to nazywam koniec, mamy dwie kieszenie, bo one, niby to taka jest jedna długa siateczka, ale ona jest przydzielona tutaj. I druga część tej siatki, po drugiej stronie to samo. Trzymanie tam telefonu, nie wiem, jakieś apteczki, noża, gazu, który chcecie czuć się bezpiecznie, jak jesteście gdzieś sobie na dziko. Po prostu jest wszystko pod ręką, no bo jak macie tutaj rozłożone śpiwory, do śpiworów są otolinki, jakaś poduszka, piżamy, tutaj mogą być rozwieszone jeszcze jakieś rzeczy do suszenia. Też się robi mały jakiś taki galimatias, mały bałagan, ale można sobie te rzeczy uporządkować w tych właśnie kieszeniach, te takie najważniejsze, żeby ich nie szukać gdzieś pod materacem czy gdzieś. Też w tych kieszeniach, o których wspomniałeś, no to śmiało można też włożyć rzeczy, nie? Ubrania. Tak, no też, spokojnie. czy jakąś bieliznę, nie ma problemu, naprawdę żeby to po prostu tam się zmieściło. A tutaj co pokazałeś, ten sznurek, no to rewelacja, naprawdę. To też na naszej wyprawie podkreślamy, że świetnie nam się to sprawdziło, żeby dosuszyć po prostu jakieś rzeczy, albo po prostu przewiesić coś, co nie wiem, założycie rano. Będą przebitki, być może jak teraz to mówimy, to tam będę podrzucał obrazy z wyprawy, w którym będzie widać, jak te rzeczy się suszą i wiszą. Sznurek jest rozciągnięty od jednego tego pałąka, który jest konstrukcją namiotu, do drugiego. Czyli w tych dwóch najmocniejszych punktach ten sznurek jest zawieszony. Jest z tym takim, nie wiem jak to się nazywa, przepraszam, nam napis. Do naciągania tych sznurków tym można naprężać ten sznurek tak, żeby naprawdę wytrzymywał mocno mokrą bluzę ciężką. Nie? Tak, i tym samym tutaj przy końcu mamy, można po prostu jakoś inaczej przełożyć sobie ubrania, albo tym samym robią się nam dwa sznurki, żeby przywiesić, nie wiem, skarpetki czy tam bieliznę. No a wiecie, że to jest, na wyprawach jest takie rzeczy, są naprawdę cenne. Jeszcze będąc w sypialni, ostatnia rzecz, o której chcę tutaj poruszyć temat. Jeżeli jesteście dość skrupulatni, już tutaj przeglądacie, jak to wygląda środek, to zauważycie, że cała sypialnia jest z białego materiału. Nie ma tu żadnej siateczki poza tym okienkiem wentylacyjnym i tym przy wejściu. Czyli tutaj to zamknę Marzenka. I teraz tym otwieramy. To jest otwarte tylko ta powłoka, która jest odpowiedzialna za trzymanie ciepła, a tu mamy siateczkę. I teraz to moskitiera cała może być otwarta w sytuacji, kiedy no, jest gorąco i chcecie mieć lekki przewiew, czyli mamy otwarte tutaj i mamy otwarte tutaj. I teraz to możemy zamknąć tu i tak samo to, co sprawia, że ten namiot, jego największą zaletą jest po prostu też to, że jest bardzo ciepły. Ten namiot jest 3-sezonowy. Byliśmy nie na wyprawie w sierpniu, tylko ten sierpień był taki i końcówka lipca. Nie. Ja też tutaj jestem.
no nie obdarowała nas zbyt dużą ilością słońca i temperatury w nocy spadały nawet do 14 stopni w wakacje, kiedy powinno być przynajmniej te 20, żeby czuć, że te No wakacje dobrze, są. ale nie było i przyjęliśmy to takim, jakim było, Tak. a jak wiecie z wcześniejszych filmów, my jesteśmy zmarzlakami, ja szczególnie, wielokrotnie na przerwach, na jakichś wyprawach dogrzewałam się kuchenką, zakładałam jeszcze garderobę Greya, by było mi cieplutko i wyobraźcie sobie, że śpiąc w tym namiocie przy śpiworach, jakie mamy, a są dość słabe, Letnie. ja naprawdę nie miałam potrzeby, żeby dogrzewać na przykład kolana, stawy jeszcze kurtką puchową, bo było mi po prostu tutaj bardzo ciepło. W naszym starym namiocie zdarzało się nam takie nocki, gdzie musieliśmy się docieplać i ochraniać folią NRC. Na tej wyprawie też mieliśmy nową folię NRC, Na ale wszelki- na szczęście nie trzeba było jej używać. Na wszelki wypadek mieliśmy, ale Ten nie namiot użyliśmy. naprawdę nas nie zawiódł, ale o tym też więcej dowiecie się po prostu na tych filmach z wyprawy, bo uważamy, że praktyka jednak pokazuje więcej. Żeby nie było, że tylko słodzimy i już się pewnie nie możecie doczekać, kiedy powiemy, że co tutaj, coś mi tu nie gra w tym namiocie, co tutaj musi być coś takiego, co nie jest fajne. Zaraz wam pokażę, jak wyjdę. Jest jedna rzecz, która mnie osobiście trochę irytuje. Zapraszam, żebyś pokazała bliżej, Marzenko. To zamek w tym namiocie od Tropika. Ten kołnierz, który tutaj jest, on jest z materiału podwójnego. Ja rozumiem, że on jest po to, żeby jak najbardziej trzymał nieprzepuszczalność i wody, i powietrza, bo ten zamek nie jest bryzgoszczelny, tylko jest zwykłym zamkiem JKK. Jak zapinam, to zobaczcie teraz. Odejdź, Marzenko. Kawałek dalej, zobaczcie. Jest zacięcie. Zacięcie polega na tym, że zamek wcina jakby drugą część tego materiału i trzeba cofnąć, nie? Dobra, odblokowany jest. Zacięcie. No tak, jest na to też sposób, tak? No trzeba po prostu prostu przytrzymywać tak. ten kołnierz, Trze- kiedy trzeba mieć- prowadzisz Trzeba mieć zamek. patent. Trzeba mieć patent, żeby sobie go przytrzymywać jedną ręką i jedziemy i zapinamy. Ok, ale informacja taka do producenta, żeby pomyślał, jak to inaczej zaprojektować, żeby ewentualnie ten kołnierz był zgrzany, żeby się nie rozwarstwiał, bo chyba on ma wpływ na to, że się ten zamek zacina. I jak teraz, ok, spoko, nie ma jakiegoś problemu, ale kiedy jest ulewa, ja zamykam namiot od środka, No to w sypialni jak jestem i napierdziela deszcz, to to jak zamyka... z tobą? Nie, Tu, odejdź tutaj, i zobacz. okej. Zamykam od tej strony. Akurat teraz się nie zaciął, ale zdarza się tak, że jak jest namiot tutaj już nasiągnięty trochę wodą, deszcz pada, jak ja to zamykam, to się zacina. No i teraz moment w tym, że to jest trochę irytujące, kiedy po ciemaku trzeba przyświecić latarką, bo może się rozbijamy w nocy, żeby zobaczyć, Poczekaj, Grej, bo gdzie się zacięło. i tak to wchodzi. No właśnie. I teraz popatrzcie, żeby to od tej strony wyciągnąć, już jest lekkie problematyczne i irytujące, nie? Dobra, jest prawidłowe zamknięcie. Teraz zobaczcie, tutaj Marzenka, moja ręka jest. Fajnym patentem przy tej konstrukcji zamykania tego namiotu jest też taki klip. Widać? Widzimy go, tak. Można sobie po prostu, jest taki mały pierdółka, ale cieszy. To też świadczy o tym, że jak profesjonalnie podchodzą do szczegółowości w tej firmie. Zamykamy tym klipem zamek od środka, czyli jest dodatkowe zabezpieczenie zamknięcia tego zamka, żeby się nie rozsunął, bo żeby ktoś jak będzie rozsuwał, żeby nie od razu otworzył. Mamy rzep i tego, No tak, i tutaj jak ktoś będzie chciał rozsunąć ten zamek, tu mamy tego no to po prostu tu nie otworzy, tak? No Tak. bo trzeba to rozpiąć. Dobra, tu mamy tego klipa. I jeszcze jedna ciekawostka z tym zamkiem. To teraz zamykam znowu i on jest rozsuvny z dwóch stron. W sumie nie do końca wiem po co. Chyba po to, żeby była jakaś wentylacja, żeby był ewentualnie zamknięty trochę, ale żeby coś wpadało powietrze.
można go w dwojaki sposób zamykać. Ciekawe rozwiązanie. No taka informacja. Dobra, teraz trochę więcej będzie informacji technicznych związanych z materiału, z którego jest wykonany ten tropik. Sypialnia, z tych przeplotów będą zbliżenia i trochę będę gadał narracyjnie, co to są za sploty, jak je rozróżniać, czy to w ogóle jest potrzebne do waszej wiedzy o tym namiocie. Takie techniczne informacje. Cięcie. Na chwilę przenosimy się do studia. Ja siedzę przed komputerem, mówię do mikrofonu, a wy oglądacie przebitki z naszej wyprawy z Vanogi Slow Race. Chciałem powiedzieć parę zdań na temat odporności tego namiotu na deszcz. W ogóle namioty mają wodoodporność swoją na poziomie od 1000 do 10 000 ml słupa wody. Myślałem, że im wyższa wartość wodoodporności, tym lepszy i bardziej odporny namiot na deszcz. No i byłem w błędzie. Zgłębiając temat i szukając informacji w internecie, na stronie MSR-a, na stronie Packera, na stronie producentów tkani, w których później szyje się namioty, dowiedziałem się, że ta cała wodoodporność też polega na tym, z jakich splotów są te dane materiały. Tutaj nasz namiot Team Hein ma wodoodporność tropika na poziomie 1500 ml słupa wody i myślałem, że te wartości będą niewystarczające, a jednak na wyprawie się okazało, że spokojnie sobie radzi z deszczem. MSR wykorzystuje wiedzę z zakresu inżynierii i projektowania, by móc stosować różne rodzaje tych materiałów w zależności od potrzeb danego namiotu. Ich namioty są lekkie, wytrzymałe na rozdarcie, wodoodporne i wiatroodporne. MSR stosuje technologię DWR, jest to trwała impregnacja tkaniny. Ona jest dodawana w tej procesie tej produkcji w fabryce i ta technologia zapobiega wchłanianiu wody przez tkaninę, sprawiając, że ta woda jakby skrapla się na powierzchni namiotu i swobodnie z niego spływa. Podsumowanie. Namiot był z nami prawie 2 tygodnie na wyprawie. Dużo padało, bardzo dużo padało i ani razu nie przemógł. Wracamy do lasu. Początek filmu przywitał nas deszczem. Teraz mamy słońce. To dobrze, przynajmniej się przesuszy troszkę namiot, zanim go będziemy składać. Ale gdyby się okazało, że jest mokro, deszczowo od dnia, w którego wstajecie i musicie go spakować i jechać dalej, to odpinamy sypialnię ze środka, żeby była nadal sucha i mokry tropik zwijamy, bo nie mamy go gdzie wysuszyć, oddzielnie, żeby nie połączyć z sypialnią. My raz tak zrobiliśmy na wyprawie, gdzie połączyliśmy mokry tropik i od środka po kondensacji po nocy nie odczepialiśmy tej sypialni i jak go zwinęliśmy razem z tą sypialnią, to jak tu była kondensacja, przytuliła się do sypialni. Zwinięty, skompresowany namiot, no sypialnia dostała trochę po dupie, bo się namoczyła też razem z tym tropikiem. Więc jak jest sytuacja, kiedy jest mokro i jest kondensacja, tą sypialnię odpinamy i ściągamy i zwijamy ją oddzielnie. A propos kondensacji. Kondensacja w tym namiocie jest, bo jest ciepły i jego wentylacja jest ograniczona, bo tak jak wam pokazywałem, tutaj ten materiał praktycznie nie ma siateczki, choć oddycha. Tropik jest do samej praktycznie ziemi i jedyne wentylacje no są tutaj, tak? Tu przy tym napięciu mamy taki tunel, siateczka od środka, widać mnie? Widać, tutaj jestem. Takie coś, które ma jakby wpływ na to, żeby ta kondensacja była nieco mniejsza, ale pojawiają się dni takie, gdzie jest i mocniejsza. Kiedyś na tej wyprawie po prostu było tak, że jak wstaliśmy, to po prostu tej kondensacji prawie nie było, więc nie wiem za bardzo od czego zależy ta kondensacja, że raz jest mocniejsza, raz jest słabsza, ale w każdym razie jak będziecie składać ten namiot i będzie pogoda taka słoneczna, że się wszystko już wysuszy i nie ma tej kondensacji w tropiku pod spodem i nie ma
wody na zewnątrz tego tropika, to ten namiot zwijamy w ten sposób, że odpinamy po prostu te śledzie, wszystkie linki, kładziemy namiot na ziemię, wyciągamy rurki stelaże i po prostu go zwijamy razem z sypialnią, nie odpinając tej sypialni od tropika, bo wtedy w ten sam dzień wieczorem, jak będziecie go rozkładać, już nie będziecie musieli tej sypialni podpinać, więc ona już będzie gotowa. Po prostu wchodzicie i szybciutko się tam aplikujecie, bo na przykład jest chłodny wieczór, nie? Zanim złożymy ten namiot, zabieram Was do innego filmiku, w którym będę pokazywał, jak ważę wszystkie elementy tego namiotu oddzielnie, całościowo. Każdy element też będzie zmierzony. Takie drobnostki też mogą być ważne dla kogoś, kto będzie chciał sobie sprezentować taki namiot. I za chwileczkę będziemy się widzieć przy jego składaniu i kompresowaniu w tym jego worku. Tak, wiem, że wielu z Was czeka specjalnie, żeby usłyszeć tą wartość magiczną tego wielkiego namiotu w świecie ultralight, gdzie wszystko musi być wagi piórkowej. Wiecie, jaki używaliśmy namiot wcześniej. Była to malutka trumienka, bez przedsionków, ciasna. Brakowało nam tam miejsca, chociaż fajny namiot. To on ważył 2 kg 440 g. Do niego woziliśmy taką niebieską plandekę, która ważyła 400 g, więc w sumie 2 kg 840 g. A ten namiot, który jest prawie 2 razy większy od poprzedniego, jego waga całkowita z podłogą tą podłużną pod sypialnią i pod przedsionkiem, to 3 kg 400 g. Tutaj przygotowana jest waga na takiej, której ja się ważę i Marzena. I jest też waga kuchenna, która pokazuje bardziej szczegółowo dane, ale zaczniemy od tego, bo ta jest wypoziomowana. Sobie ją odpalimy i położymy tutaj namiot. Waga 3 kg 400 g. Teraz położę wagę, tą kuchenną na tą wagę, bo tamta waga jest wypoziomowana. Jakby ktoś nie wierzył, to mam poziomicę. Dobra, odpalone, 0 gramów. Teraz położymy na tą michę, bo wtedy łatwiej będzie mnie umieścić na ten namiot. Tara, 0. I jedziemy z namiotem, żeby tylko wyważyć ładnie, równo. Mamy tutaj trochę więcej światła. 3 kg 417 g. Waga całkowita jego jest tylko o 600 gramów większa od tamtego pierwszego naszego namiotu, tego małego. To jest po prostu nieporównywalne. Ile komfortu zyskaliśmy, ile przestrzeni, jakości spania, odpoczywania, dodając sobie 600 gramów. Jeżeli komuś teraz nie odpowiada ta waga przy tym namiocie, może na przykład pozbyć się opakowania, czyli tego worka kompresyjnego, może sam wciskać do sakwy tylko sypialnię i tropik, może ograniczyć ilość śledzi do minimum. Przy 6 można już postawić ten namiot tak, że on sobie będzie stał swobodnie. Lepiej go podociągać dodatkowymi śledźmi, kiedy będzie padał deszcz i będzie wiał wiatr, no ale to jak kto woli. Można pozbyć się dodatkowej podłogi, nie chroniąc wtedy podłogi w sypialni, bądź wymienić to na inny materiał lżejszy od tego. To jak sobie chcecie. Można też, jeżeli ktoś lubi bushcraft i jara go spanie na glebie, to tutaj można używać sam tropik. Bez podłogi, bez sypialni. Zabierasz tylko tropik, który zobaczycie zaraz ile waży, sam. Z tymi pałeczkami, z tą konstrukcją plus śledzie. Taka opcja jest najlżejsza.
rozkładam ten namiot na części pierwsze. Każda z nich będzie osobno ważona. Wy będziecie widzieć ujęcia z góry i będziecie mieć podawane wartości, co ile waży i z czego sobie będziecie chcieli zrezygnować, to sobie zrezygnujecie. Część tego filmu jest kręcona w innym dniu niż w tym, w którym kręciliśmy cały film z rozkładaniem namiotu. Robi się ciemno, dodatkowo jest pochmurno, więc doświetlam się światełkiem. No i tu mamy rozrzucone wszystko na części pierwsze. I lecimy. 0 gramów, leci pierwsza podłoga. Wartość 381 gramów. Sam worek od śledzi waży 11 gramów, 14 śledzi. 200 gramów ważymy sam tropik, 1309 gramów, 924 gramy. Sama sypialnia. Bierzemy sam worek kompresyjny, 132 gramy, kijki 439, worek do kijków 24 gramy. Dobra, jedyne co tu zostało jeszcze to sznurki, które były dodatkowe w zestawie dołączone. Lądują w miejsce 23 gramy, dwa sznureczki dodatkowe. Takie to ważenie. Wy decydujecie, czy jedzie z wami wszystko, czy sobie to w jakiś sposób jeszcze rozbrajacie na mniejsze części, na mniejszą wagę. W każdym razie waga 3400 gramów za tak duży namiot. Uważam, że to jest naprawdę mało. Na koniec ważenia musicie sobie sami zadać pytanie, co jest dla was ważniejsze, czy kilogramy, czy komfort i przestrzeń małego domku, którego będziecie ze sobą wozić. Do rozkminy was tak zostawiam. W czasie, gdy wy oglądaliście sobie pomiary, wagę całego namiotu, ja z Marzeną wyciągnęliśmy sypialnię, wyciągnęliśmy podłogę po to, żeby się dosuszyła, żebyśmy mogli później sprawnie go złożyć bez problemów z wodą z tego deszczu. I pokażę wam namiot, który jest rozbity teraz bez podłogi i bez sypialni. Taki oto tunel, który może też służyć jako schronienie. Jeżeli komuś nie będzie odpowiadała waga tego namiotu, a on waży bodajże 3,4 kg, z tego co kojarzę, to może zabrać sobie sam tropik, 4 śledzie, nie 6, plus kijki do konstrukcji i może sobie spać na glebie, bez sypialni, bez podłogi. Opcja bushcraftowa troszkę, ale tak też można. Albo greju, jeszcze tak pomyślałam sobie, że gdyby naprawdę było jakieś olbrzymie oberwanie chmury, rowery oczywiście zostawiamy sobie na zewnątrz, ale rozbijamy tylko po prostu ten tropik i wchodzimy tutaj do środka, żeby po prostu na zewnątrz nie moknąć. Jak nie wiem, nie mamy tarpa, czy jakieś tam peleryny, żeby się nią po prostu otulić, ochronić, nie wiem, parasola przed deszczem. No, może być to chyba dobre rozwiązanie. Jak najbardziej, Marzenko. No. Możemy sobie usiąść po prostu na tych po prostu poddupnikach i po prostu siedzieć i czekać, aż przestanie naprawdę mocno padać. Jeżeli to będzie dłuższy ten deszcz, a macie zamiar jechać jeszcze dalej tego dnia, więc po co rozbijać sypialnią i ją moczyć, niech ona sobie tam czeka sucha na wieczór, a tu siedzicie no i czekacie, aż to przestanie sypać ten deszcz. Albo w sytuacji, kiedy, no nie wiem, już właśnie masz rozbić sobie ten nocleg, ale jest takie oberwanie chmury, no a kiedy jedno na przykład załóżmy by rozkładało namiot, chociaż no my raczej sobie pomagamy, no ale gdyby była taka po prostu sytuacja, no to szybko rozkładacie po prostu to, wchodzicie, przeczekacie, no bo wiecie, że są tylko, nie wiem, jakieś tam przylotne deszcze, ochraniacie się, żeby nie przemoknąć do suchej nitki, no i później wychodzicie
wchodzicie, no i rozkładacie sobie na spokojnie tą sypialnię. I teraz jak ten cały tropik jest rozbity bez tej podłogi, co wcześniej rozbijałem podłogę, to teraz można wyjść z namiotu, tą podłogę wciągnąć do środka i ją sobie tam rozłożyć. Ciach. Oczywiście wspomagając się w dwie osoby jest dużo łatwiej, ale teraz jak już jest podłoga porozciągana, załóżmy na mokrej tej nawierzchni i ja muszę teraz wyjść na zewnątrz, żeby ewentualnie przyszpilić tą podłogę, chociaż ona nie musi być niesamowicie jak przymocowana, nie? Ona... Może ja Ciebie nagram, bo to Ty miałeś być redaktorem prowadzącym. Dobra, przekazuję kamerę i zobaczcie, tak jak ona sobie w środku już jest. Załóżmy, że ta podłoga była już namoknięta deszczem. Tej podłogi tak naprawdę no nie trzeba jej nawet przyszpilać, śledziować. Ale jeżeli będzie trzeba to zrobić, to te linki, co tu są na końcu, przerzucam sobie tam pod tropikiem. Pokażę je tutaj z drugiej strony. Żeby Tutaj Grzegorz, pokaż tu dłoń, jak to wyrzucasz, to chociaż jest tutaj. No widać tutaj, nie? Tak. No i teraz sobie tam tego śledzia Tylko wbijamy. pamiętając, żeby ta podłoga była troszeczkę dalej, nie? Niż tropik. Tak, tak jak to mówiłem na początku. Nie? No i co? Mamy suchy system z mokrym tropikiem, jeżeli deszcz pada, przygotowany do tego, żeby wnosić szpej i rozwieszać sypialnię, która właśnie się przesuszyła. Jest gotowa z powrotem do podwieszenia. Tą sypialnię teraz podwieszę, bo składać ten namiot będziemy w systemie z podwieszoną sypialnią, bo tropik jest suchy, sypialnia jest sucha. Podpinam i składamy namiot. Nie zamykam nigdy do końca sypialni, bo jak będę go później składał, tam jest w środku powietrze. Ten materiał on jakby oddycha, ale też zabezpiecza przed tą wodą, jest impregnowany i jest trochę jak dryback, czyli jak go namiot złożę, to tu się zrobi trochę balon powietrza i będzie trzeba wydusić te powietrze z niego. Dobra, rozpoczynamy proces składania. Czyli zamknięty namiot cały i wypinamy wszystkie śledzie tak, żeby namiot się położył. Można powiedzieć, że to się robi błyskawicznie. Namiot leży. Teraz trzeba wyciągnąć kijki. Pamiętajmy o kijkach. Tak jak je wkładaliśmy do środka, czyli pchaliśmy, żeby te teleskopy się nie rozłożyły, tak teraz musimy wypchnąć je, też nie ciągnąć, tylko wypychać, tak żeby te teleskopy się nie rozeszły, nie? I wypinamy kijka z tej dziury z taśmy. Robimy to w ten sposób, że po prostu naciągam, puszczam. Raz. Tutaj drugi. Ciach. Z tej strony to samo. Generalnie chodzi o to, żeby pchać, a nie ciągnąć. I zobaczcie, podnieśmy rękę do góry, żeby było widać całość. Zobaczcie, co ja robię. Tą ręką będę pchał w tamtą stronę, a tą będę ściągał materiał tropika. Teraz tak, popycham ten kij, który jest w środku, już go nie widać, ale nie chodzi o to, żebym go nie ciągnął, tylko popychał, trzymając materiał i go przewlekając z tego kija. Wyszedł cały, bez rozłączenia. Ja tu ciągnę sam materiał tylko.
tak żeby nie złapać kijka. Kijek się mniej więcej kończy tutaj, to ten materiał łapie tutaj rękę, żeby go ściągać tu. Tunel pcham, przyciągnę i z tej odciągam ten cały materiał bez kijka, żeby go czasem nie rozłożyć. A zobaczcie, co się stanie w sytuacji, kiedy ten kijek się rozciągnie. Jestem już na samym końcu tego tunelu. Mamy tu łączenie. Włożę go z powrotem do końca troszkę, znaczy trochę bardziej. I zobaczcie, co się stanie, jak ten kij się w środku by rozłączył, gdybym to te kije ciągnął, nie? Nie wiem, czy mi się uda to zasymulować, ale chyba nie jest tak prosto. O, jest, dobra. Mamy w środku. Kije się rozłączyły. I teraz tak, zobaczcie, jakie to jest złamane, nie? I teraz chodzi o to, że ciężko dosyć jest wcelować później tym no tak, kikiem, żeby połączyć, nie przycinając tunela, nie? Tunelu. No zobaczcie, było akurat rozłączone, nie? No i dobra, mamy teraz tropik z sypialnią połączony. W sytuacji tej, w której jest sucho. Czyli nie mamy kondensacji. No, podłogę to oddzielnie będziemy zwijać za chwilę. Dobra, i możemy teraz zwijać tak, jak chcecie. Tropikiem na zewnątrz i zostanie podłoga, z sypialnią na zewnątrz. Można go obrócić, jak se tam wolicie. Chodzi o to, że nie ma większego zalecenia składania tego namiotu w kosteczkę, żeby było dokładnie. Chodzi o to, żeby to zrobić w miarę szybko. Zobaczcie, zawijanie, ciach, ciach, ciach. I mamy taki balon, który będzie wchodził do worka, który zaraz przyniosę, bo jest przy rowerach. Wora do zapakowania. I zobaczcie, co się dzieje. Mamy wór. To nawet nie jest tutaj ściśnięte, nie wiadomo jak. Wkładam do tego wora, naciągam go tak, żeby tylko to się zmieściło, weszło do środka. Tak naprawdę jest wciśnięcie go do środka, nic więcej. Dociskanie teraz, żeby to powietrze wyszło do końca. Tu jest taka klapka z małą jakąś instrukcją. Ciach. I patrzcie, teraz worek. Zaciągamy sznurkiem, który jest przy tym worku. Ściskamy, żeby wychodziło powietrze. Dobra, i tu mamy te paski teraz, które kompresują jeszcze bardziej, dociskają. Jedna klamerka, drugą trochę luzujemy. Ciach. No i patrzcie teraz tak. Dobra, ja go spakowałem na razie bez podłogi, bez kijku, bo chciałem wam szybko to pokazać, jak to wygląda. Ale robi się to tak samo. No, wciskam ten namiot, wysysam z niego powietrze, wyduszam. Zresztą na początku filmu też widzowie widzieli, jak był skompresowany i był też z tymi kijami teleskopowymi No i ze śledziami. Teraz te kijki po prostu zaraz wejdą do worka.
nasza chata, która mieści się w sakwie 30-litrowej od Crosso. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z tym namiotem, z produktami, które w swojej ofercie ma firma Packer, znajdziecie w opisie tego filmu. W związku z tym, że podjęliśmy współpracę, to firma Packer przygotowała dla Was kody rabatowe. Jakie to są kody rabatowe, to też wszystko w opisie, bo one mogą się zmieniać, więc wszystko to, co będzie aktualne, będzie zmienione w opisie tego filmu. Bo ja też tutaj jestem. I bardzo dziękuję Wam za poświęcony Wasz czas dla nas. Mam nadzieję, że zrozumiale wszystko wytłumaczyliśmy w tym pierwszym naszym filmie technicznym z takim namiocikiem Tintheim 2. Zapraszamy do oglądania naszych przygód i do kolejnych filmów technicznych, jeżeli będziemy chcieli Wam coś pokazać, co naprawdę używamy, co naprawdę chcielibyśmy mieć, co mamy i będziemy polecać. Dokładnie. I o czym warto po prostu porozmawiać i przekazać światu dalej, bo być może też z tego skorzystacie, a wiemy, że korzystacie z wielu rzeczy, które my również używamy i to nas naprawdę bardzo cieszy. Na łączach! Cześć!